Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na kolejny romantyczny deser dla dwojga. Tym razem zaczerpniemy z kuchni włoskiej i przyrządzimy elegancką, niesamowicie kremową panna cottę. Sam do końca nie wiem, z czym ją podać, dlatego przygotujemy dwa dodatki. Pierwszym będzie sos malinowy, a drugim syrop pomarańczowy z małym dodatkiem likieru. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej panna cotty zaczynamy od żelatyny. Kilka jej płatków wkładamy do zimnej wody na około 5 minut i odstawiamy aż zmiękną i nasiąkną płynem. W moim wypadku było to 3,5 listka, ale dokładna ich ilość będzie zależna od wielkości i wagi. Dlatego sprawdźcie na opakowaniu, ilu płatków waszej żelatyny potrzeba do zestalenia około 500 ml płynu. W czasie, kiedy żelatyna nasiąka wodą, możemy zająć się resztą składników. Do rondelka wlewamy 400 ml śmietanki kremówki 30 lub 36% oraz 150 ml mleka. Następnie dodajemy 50 g cukru i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość rondelka podgrzewamy na średnio niskim ogniu, aż na brzegach zaczną pojawiać się drobne bąbelki, a całość będzie wyglądać tak, jakby za chwilę miała zacząć wrzeć. Kiedy to nastąpi, ściągamy rondelek z ognia i odstawiamy na minutę. W tym czasie wracamy do żelatyny, która na tym etapie powinna już odpowiednio zmięknąć. Dokładnie odciskamy ją z nadmiaru wody i dodajemy do rondelka ze śmietanką. Składniki mieszamy ze sobą tak długo, aż żelatyna się rozpuści. Zawartość rondelka możemy przelać do dzbanka i zabieramy się za porcjowanie naszych deserów. Śmietankę dzielimy równo pomiędzy 4 naczynia. W moim przypadku były to szklanki o pojemności 200 ml, które wypełniałem pod skosem. Jest to oczywiście całkowicie opcjonalne i jeśli chcecie, wypełniajcie je na płasko lub przelejcie śmietankę do naczyń, które umożliwią jej wyjęcie po zestaleniu. Ilu ludzi, tyle pomysłów na podanie panna cotty. Tak przygotowany deser trafia do lodówki na kilka godzin do całkowitego zestalenia. Desery zastygają w lodówce, a my możemy zająć się owocami. Na pierwszy ogień idą maliny, które wrzucamy do małego rondelka. Dodajemy do nich 2 łyżki cukru oraz wyciśnięty sok z 1 limonki. Zawartość rondelka mieszamy i podgrzewamy na średnio niskim ogniu, aż owoce się rozpadną, a całość zacznie się gotować i przypominać konsystencją rzadki dżem. Kiedy to nastąpi, ściągamy rondelek z ognia. Jego zawartość przelewamy przez drobne sitko do małego dzbanka. W ten sposób pozbędziemy się wszystkich pestek, które znajdowały się w owocach. Możemy pomóc sobie przy tym silikonową szpatułką i powoli, spokojnie przecisnąć owoce przez sitko. Tak przygotowany mus malinowy odstawiamy do lodówki do całkowitego wystudzenia. Teraz możemy zająć się drugim sosem, z którym podamy naszą panna cottę. Do rondelka wsypujemy 40 g cukru i wlewamy wyciśnięty sok z 2 pomarańczy. U mnie wyszło około 130 ml. Składniki mieszamy ze sobą do rozpuszczenia cukru i gotujemy na niskim ogniu do odparowania znacznej części płynu. Kiedy syrop zgęstnieje, ściągamy rondelek z ognia i przelewamy jego zawartość do osobnego naczynia. Do syropu dodajemy 2 łyżki likieru pomarańczowego i dokładnie mieszamy. Tak przygotowany syrop odstawiamy do lodówki do całkowitego wystudzenia. Przed podaniem panna cotty musimy jeszcze zająć się pomarańczą, której użyjemy do dekoracji. Jedną dużą pomarańczę obieramy ze skóry za pomocą bardzo ostrego noża. Robimy to tak, żeby mieć dostęp do jej miąższu. Następnie powoli filetujemy każdy ząbek pomarańczy. Róbmy to bez pośpiechu i delikatnie, ponieważ bardzo łatwo jest się przy tym skaleczyć albo uszkodzić owoce.
Kiedy wszystko jest już gotowe, możemy składać nasze desery. W wersji malinowej po prostu wylewamy dobrze schłodzony mus na zestaloną panna cottę. Ilość musu zależy całkowicie od Waszych preferencji. Ja wylewam go tyle, żeby prawie całkowicie przykrył wierzch śmietanki. Na końcu dekoruję deser plasterkiem limonki lub kilkoma listkami świeżej mięty. Z wersją pomarańczową jest odrobinę więcej roboty. Na wierzchu zestalonej śmietanki układamy kilka wyfiletowanych ząbków pomarańczy. W moim przypadku zmieściły się 3. Następnie wylewamy na nie 2, może 3 łyżki zimnego syropu pomarańczowego i posypujemy wszystko odrobiną płatków czekoladowych. Nareszcie nasza panna cotta z 2 pysznymi sosami owocowymi jest gotowa do podania. Można się częstować. Obie wersje wyglądają świetnie. Teraz pozostaje tylko pytanie, której spróbować. Malinki wyglądają całkiem kusząco. Próbujemy. Słuchajcie, panna cotta jest delikatna i niesamowicie kremowa z subtelnymi nutami wanilii. Sam sos jest lekko kwaskowy i fajnie przełamuje słodycz śmietanki. Obiecuję Wam, że kiedy przygotujecie ten deser swojej drugiej połówce, nie będzie patrzeć na Was z ukosa. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał, napiszcie, jakie są Wasze sposoby na romantyczne desery. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!